No i stąd przeleciałem tu, żeby przelecieć tu, zamiast zrobić taki kawałeczek, przeleciałem całą Afrykę. No i witam w Gabonie. Gabon leży w samym sercu Afryki Centralnej nad Oceanem Atlantyckim. To jeden z najbardziej zielonych krajów na całym kontynencie. Ogromną część jego terytorium pokrywają dzikie lasy deszczowe. Żyją tutaj goryle, słonie leśne i szympansy, a natura w wielu miejscach wciąż pozostaje niemal nietknięta przez człowieka. Mimo ogromnych zasobów ropy i bogactw naturalnych, Gabon nadal pozostaje krajem mało znanym turystycznie. To miejsce pełne kontrastów, gdzie nowoczesne miasta mieszają się z dziką afrykańską dżunglą. I właśnie dlatego Gabon potrafi zaskoczyć bardziej, niż wielu osobom mogłoby się wydawać. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Sponsorem odcinka jest Holly, bezcukrowy energy drink w proszku. Mieszasz z wodą, pijesz i masz czystą energię bez zjazdu, a z kodem WOJOWNIK dostajesz 10% zniżki. Ale żałuję, że 2 dni tu straciłem. 2 dni z tej podróży straciłem. Przez to, co się stało. No i dobra, wszystko załatwione, nie było łatwo wyjść. Oczywiście musiała się pani dość mocno czepiać do mnie, ponieważ ona wiedziała, że miałem przylecieć tutaj 2 dni temu. Pewnie miała coś sobie na tym zarobić, że przyjadę i że wizę od niej wezmę. Niestety wyszło jak wyszło. Odebrał mi już brat Piotr. Możecie go kojarzyć od Piotrka z filmów, jeśli oglądacie też Pola. Akurat się złożyło tak, że był tutaj parę dni temu. Przyznam szczerze, uratował mi tyłek, bo nie wiem jakby było z wyjściem. Udało się, także super, jedziemy właśnie na obiadek. Później coś pozwiedzam sobie troszkę. No niestety, tak jak mówiłem, 4 dni zostają mi tutaj 2. Przez to, co się stało, przez to, że nie otrzymałem swojej wizy. A też musiałem tutaj przylecieć, ponieważ stąd mam kolejny lot właśnie na Wyspy Świętego Tomasza. Szkoda mi było, żeby to przypadło, bo był bardzo drogi lot, a jeszcze stamtąd to był jeszcze droższy w ogóle. Jak patrzyłem, to pokazywało cenę 10 000, jakieś zwariowane w ogóle ceny są tutaj teraz. No ale nic, no. Coś tam postaram się pokazać i mam ciekawego powiedzieć o tym kraju. Pozdrawiam z Gabonu. Ale za 500 metrów okolic skręć w lewo. No i miłych spotkań dzisiaj, część kolejna. Pan Dieudonné i już wam powie, że mówi po polsku przede wszystkim. To jest ciekawe. Ile pan w Polsce mieszka? Ja mieszkam w Polsce około 22 lata. Może na początku pozdrowienia dla Filipa. Pozdrowienia dla Filipa, dla Aleksa i dla moja żona Monika. Tak, dokładnie. Jak to się stało, że pan wyjechał do Polski i że tak dobrze, no dobra, dobrze mówi po polsku, bo długo mieszka, ale jak to się stało, że pan wyjechał? Ja mieszkam w Polsce, bo w licei spotykałem moja żona Monika, Okej, która studiowała na uniwersytecie w licei. okej. Ona studiowała prawo. Czy wy się w licei poznaliście, tak? Tak, w licei Okej. się poznaliśmy, tak. Tak. Okej, ta historia. I czym się pan zajmuje w Polsce? Ja w Polsce już nie pracuję. A wcześniej? Wcześniej pracowałem na Uniwersytecie w Warszawie, O, czyli wykładowcą pan był, tak? wykładowcą. A z czego? I z analizą zdjęć satelitarnych. O, Tak, Ciekawe. detekcja środowiska. okej, dobra. I jak wygląda życie między Gabonem a Polską? Większość w Polsce, no bo pewnie tam rodzina, ale tutaj czy nie? Czy nie teraz? Myślę, że w Gabonie jest fajnie, bo oddam Gabonu, co Gabon mi dał. Tak, tak, tak. Czyli wiedza dla młodzieży, ale w Polsce ogólnie mam spokój. No. Mam spokój, bo mam żonę, dzieci, cała rodzina. Tak, tak. Tak, i tutaj jeszcze jest moja mama, dlatego jestem związany jeszcze z Gabonem. Ale już moja ziemia wybrana to będzie Polska. No tak, tak, no. Mimo to, że sąsiad Putina nas grozi. Ale jednak jak się wyjechało 20 lat temu, Tak. no to była różnica między tym Gabonem, który jest teraz, wtedy to była chyba kolosalna. I wtedy jak się do Polski przyjechało, to chyba też tak troszkę inny świat taki trochę.
Myślę, że widziałem trochę jak w Polsce wszystko się zmieniło. Tak, zmiany są straszne w Polsce. Ale w Gabonie się robi dla mnie bardziej gorzej. Aha, czyli że w Polsce się na lepsze zmieniało, tu się zmienia na gorsze jeszcze. Tak. Okej. Co my mieliśmy, jak byliśmy młodzi, to nie jest co ja widzę teraz, jak jestem Okej. dorosły, stary. Aha, nie czyli to to, samo. no, to aż ciekawe. A tutaj Gabon ma ropę swoją, tak? Tak. Z czego głównie z czego głównie gospodarka Gabonu polega? Na ropie właśnie? Na jakieś... Okej. Drzewo, mangan. Też, A mangan, no widziałem, no faktycznie Tak, też, tak, no, tak. że wydobywają tutaj, faktycznie. Mangan, my mamy też trochę złoto, No. my mamy te rzadkie ziemi. Dobra, ale główne jest ropa, czy nie jest głównym? Teraz głównie dalej jest ropa. Okej. Ropa i drzewo. Okej. I mangan. No tak, no bo tutaj 80% kraju to są lasy deszczowe. Lasy deszczowe, tak. To jest też niesamowite. I mieszka tutaj ile? 2 miliony ludzi? 2,3? Teraz 2 miliony ludzi, tak. I Okej. największość ludności jest tutaj w okolicy Libreville i Libreville Tum Okej. to mieszkają więcej Gabończycy. No tak, no bo ludzie wyjeżdżają, bo liczą na lepsze zarobki, na wszystko Tak, i wyjeżdżają tak, właśnie na tak. stolicę. Ale tak naprawdę jest, że jak przyjadą tutaj, to każdy może znaleźć pracę, czy raczej przyjeżdżają i niestety muszą Teraz wracać w trochę procesie? dużo pracy. Jest dużo Gabończycy możliwości mają. tutaj? Tak, dużo możliwości są, bo nowa władza spróbuje tam zbudować jakieś mieszkanie, domy, drogi, więc Okej. to daje pracę. Czyli kraj się rozwija, ale pan twierdzi, że jednak troszkę na gorsze. Ja myślę, że się rozwija nie na tempie jak normalnie. Aha, okej, dobra. Czyli A nie jest to też tak, że na przykład widzi pan, jak Europa idzie na przykład mocno do przodu i na to samo pan liczył tutaj i jednak nie ma tego samego? nie ma to, Czy to nie- ten sam tempie, nie ma. Aha, nie, okej, dobra, rozumiem. Polecam pan przyjeżdżać do Gabonu, turystom z Polski. Co mogą tu zobaczyć ciekawego? Po co tu się przyjeżdża? Ale szkoda, że na mało czasu. Szkoda, miałem 4 dni, by to było Myślę, więcej że dla czasu. No. turystów najinteresujące jest głębie Gabonu. Parki narodowe. Tam są więcej ciekawości, parki narodowe i też są miejsca, gdzie można spotykać ludności, jak pigmejów. A, widziałem No, niedawno, na przykład, w Kamerunie na właśnie. Tak. I No głównie nie, na tam pewno jeszcze przyjadę znowu. To jest pewne, bo Ja niestety... zapraszam. Przyjadę, jeszcze się zobaczymy. Zapraszam. Dobra, to dziękuję. Jeszcze raz pozdrawiamy. W ogóle coś się dowiedziałem, że właśnie pana syn mnie ogląda i bardzo się cieszę i też serdecznie pozdrawiam. Serdecznie dziękuję. I całą rodzinę Pozdrowie- oczywiście. Pozdrowienia z Gabonu. Jesteśmy właśnie w takiej lokalnej restauracji. Siedzimy już tu z pół godziny i dalej jeszcze nie wzięli od nas zamówienia. Na szybko przyjechałem zostawić rzeczy do hotelu. Tutaj wygląda spoko, ale reszta już nie. Ruszam teraz na zwiedzanko z Broratem Piotrem. No, samo miasto Libreville. No wiadomo, stolica. Mieszka tu prawie połowa populacji tego kraju. Czy ma coś fajnego do zaproponowania? To zaraz zobaczymy. Popatrzcie, jakie światła, że nie tylko świeci, dodatkowo jeszcze numerek, to jeszcze cały słup świeci na zielono. Coś ciekawego. Gdzie mówiłeś, że jeszcze to było? Na Wybrzeże Kości Słoniowej? Tak. Myślę, że stamtąd to... Tam akurat jeszcze nie byłem. Ale będę w przyszłym roku. Słuchajcie, przed chwilą z Piotrem rozmawialiśmy na ciekawy temat, bo w planach było, no nie całkiem mogło się to udać, ale było pojechać właśnie do plemienia, mogę powiedzieć, czy do ludzi, którzy wyznają Bwiti? Się mówi tak? Tak się mówi? Bwiti, tak. Bwiti. Bwiti to jest taka religia w Gabonie, która jest związana nie z jednym plemieniem, tylko z wieloma. Jest skupiona wokół
takich inicjacji i rośliny halucynogennej, która się nazywa iboga. O, Tak, także jak to dlatego mnie tam Ola chciała wysłać. roślinę się spożywa w ramach tego kultu, no to często ludzie wchodzą w trans i tak jak mówią, spotykają duchy przodków albo jakiś, nie wiem, jest świętego tego spotkałem, czy nie wiem kogo jeszcze. Może. I wtedy dowiadują się jakichś pewnych sekretów według ich opowieści, coś otrzymują, jakąś wiadomość na przykład i tak dalej, nie? A niektórzy mówią, a byłem inicjowany i nic nie widziałem, nigdzie żadnej podróży nie odbyłem i tak dalej. Natomiast to jest właśnie związane z tą inicjacją. Każde plemię ma jakiś swój bwiti, A to, swój kult, tak? to jest coś takiego jak na przykład w Ameryce Południowej ayahuaskę biorą? Czy nie aż takie mocne? Nie wiem. Nie wlegają łaskę, piją też szamani właśnie w dżungli i też mają po tym halucynacje, też się przenoszą i tak dalej. Myślę, że to jest coś na podobnej zasadzie, okej. nie? Coś podobnego takiego, tak. Gdzie jesteśmy teraz? To jest Jesteśmy, taka nowa część jakaś, tak? Mówiłeś? tak, to jest dosypana taka wyspa. Libreville kończyło się jeszcze niedawno tam troszeczkę dalej. Był tylko jakiś most i mały port, a teraz dosypali ileś tam hektarów piachu, ziemi, zrobili takie wybrzeże trochę turystyczne i teraz budują różne wieżowce, apartamentowce. No dobra, ale Centra. czekaj, bo coś mi nie pasuje. Po co dosypywać? Co im w mieście już brakowało miejsca, że dosypali? Przecież nie wygląda jakby tam jakoś mega brakowało. Czy chcieli coś zrobić na wzór palmy w Dubaju? Coś takiego, no, że w mieście to każdy kilometr czy metr kwadratowy ziemi ma swoją wartość, także Tak. łatwiej jest coś takiego zrobić niż burzyć jakieś tam budynki państwowe albo prywatne, chociaż i tak w ostatnich latach też sporo poburzyli, żeby zrobić nowe rzeczy. Także tak to ale- wygląda. Patrzcie, jakie ładne, nowoczesne budynki tutaj budują. Szczerze, no nie tak sobie wyobrażałem to miasto. Chyba że tą drugą część dopiero zobaczymy. Tą, która wygląda tak, jak sobie wyobrażałem. Tutaj się ruszyło te 3 lata temu właśnie niecałe, jak dokonany został przewrót. Okazało się, że w Gabonie tych pieniędzy jest więcej niż było, bo nie wiem, jakoś inaczej przestali kraść trochę albo mniej. I okazało się, że dużo można wybudować w międzyczasie. Nie no, kraść kradną dalej, tylko inaczej po Trochę prostu. inaczej, tak. Inaczej. Teraz starają się ludziom pokazać, że więcej jednak jest. O, Hilton będą to budować. na przykład, nie? Ciekawe. No, teraz jeszcze, to jak dokończą to wszystko i wybudują jeszcze kolejne te hotele, to będzie ciekawe, naprawdę. Od kiedy jesteś, po co przyjechałeś, co robisz i później przejdziemy dalej, jak się tu żyje. Przyjechałem do Gabonu w 2010 roku. Jestem misjonarzem, także przyjechałem na misję jako brat kapucyn i mieszkam obecnie w jakieś 40 km od stolicy kraju. Tam pracujemy razem przy parafii, przy szkole, którą gdzieś wybudowaliśmy jako wspólnota kapucynów, polskich misjonarzy. Ilu was tu jest z Polski? Jest nas 9 z Polski, plus jeszcze są bracia z Beninu z nami, czy też lokalni kandydaci, którzy zaczęli formację początkową, ale jeszcze nie są. Dobra, ale wy tu przyjechaliście dołączyć do kogoś, czy wy tu stworzyliście to od zera? Otwieraliśmy misję od początku. O, wow! Dlaczego akurat tutaj? Tutaj zostaliśmy zaproszeni. Aha, dobra. I Czyli to nie było tak, że szukaliście jakiegoś miejsca i po prostu to było takie, że czuliście, że tu tutaj- trzeba pomagać? tutaj były siostry klaryski, czyli związane też z naszym zakonem. No. I one taką prośbę wystosowały do naszego zakonu, żeby tu przysłać. I wtedy polska prowincja warszawska była gotowa, bo było nas dosyć dużo, żeby przyjechać na jakąś misję do Afryki. No i tak jakoś się pokierowało. No i to jest niesamowite. Spotkałem, tak jak Ci mówiłem wcześniej, spotkałem już paru braci w różnych krajach Afryki, jakieś różne siostry. To jest niesamowite, żeby przyjechać, zmienić całe swoje życie i wyjechać tutaj z misją, naprawdę z misją. Bo misja to jest idealne słowo, co wy robicie, bo to trzeba mieć w swojej głowie, tę misję, żeby przyjechać i chcieć właśnie pomagać. Świetne, no a w szkole też my już bardzo dużo rzeczy wcześniej obgadaliśmy, także teraz musimy trochę powtórzyć, bo to jest dużo fajnych, ciekawych tematów. Rozmawialiśmy też na temat właśnie edukacji, jak tutaj wygląda. Nie jest źle chyba z tą edukacją.
w porównaniu z innymi krajami Gabon jest troszeczkę lepiej rozwinięty i jest lepiej. Natomiast dużo jest braków. Jak nie strajki w tych państwowych szkołach, no, mówię o państwowym szkolnictwie, to klasy są przeludnione, czasem jest 80, 100 dzieci w jednej klasie, jedna, dwoje nauczycieli na przykład. Także A czy szkoła jest darmowa? poziom też nie jest taki super. Szkoła jest darmowa, czy każdy musi płacić? Szkoła państwowa jest ogólnie darmowa. Jakieś tam zapisy. I raczej z tego, co tam wiesz, to na wsiach, raczej wszędzie są te szkoły, czy są też miejsca, gdzie raczej nie ma ich? Bo ja to stawiam cały czas przy tym, co widziałem teraz niedawno w Czadzie, no to tam jest bardzo, bardzo ciężko z tym. Mało które dzieci w ogóle w tych częściach, w których ja byłem, się uczą, a w sumie to żadne, bo ani nie potrafiły pisać, ani czytać. I to jest straszne, naprawdę straszne. Tutaj na pewno ponad 90% dzieci jest wyedukowane, chodzi do szkoły. Niektórzy zatrzymują się na podstawówce tylko, inni idą dalej, nie? Ale czytać, pisać potrafią. Pisać, większość ludzi tak. No. Już mniej więcej mają jakieś pojęcie w ogóle, wiesz, jak nie masz w ogóle zero edukacji, no to jednak ten świat dla Ciebie troszkę inaczej wygląda i te wszystkie perspektywy No tak, życia. i to widać na przykład wcześniejsze pokolenie, na przykład wtedy zrobić było maturę, to już było naprawdę wysoki poziom, jakiś tam inny egzamin gimnazjalny, to też już było coś. Dzisiaj to dużo ludzi dochodzi do matury i później mają problem z tym, żeby jakąś pracę znaleźć. Nie? Jest bardzo duże bezrobocie też w Gabonie w tym momencie, zwłaszcza wśród młodych ludzi. No. A jak Ci się tu żyje ogólnie? Masz w ogóle perspektywę jeszcze powrotu, czy raczej już chcesz tutaj być, bo tu już jest Twój dom? Nie mam perspektywy powrotu, nie planuję powrotu, jak będzie trzeba, żeby wrócić, nie wiem, zjechać czy coś, zdrowia zabraknie, bo coś to tak, ale póki co to jestem tutaj. Myślałeś nad zmianą jeszcze na inny kraj, czy chcesz tutaj? Nie mamy takiej perspektywy, dlatego ja też nie biorę tego pod uwagę, nie? Ale kapucyni chyba jeszcze są w innych krajach Afryki. Kapucyni są w innych krajach, ale to jak mamy te swoje jednostki organizacyjne, nasza jest prowincja warszawska, my jesteśmy akurat tutaj, nie? Także póki co to jeszcze będzie. Czyli przyzwyczaiłeś się do życia tutaj, jest Przyzwyczaiłem dobrze. się, no trudno się też przyzwyczaić do pewnych rzeczy, jakiejś mentalności zupełnie innej. To właśnie to podziwiam najbardziej. Tak. Jak ktoś mi mówi, że do wszystkiego się można przyzwyczaić, nie do wszystkiego. Pewne rzeczy są nie do przeskoczenia dla osoby wychowanej w Europie. To, co przed chwilą zauważyłeś, że oni tutaj mają takie tempo, tak jak my sobie teraz idziemy, takim spacerku, to czy idą do pracy, czy z pracy, czy do szkoły, nie wiem co, no to idą tak jak w niedzielne popołudnie, po prostu nie spieszymy się. No tak. Tak to funkcjonuje. Gdzie jesteśmy teraz? Jesteśmy przed pierwszą katedrą Libreville, które było najstarszym tutaj kościołem w tej części Afryki, 1864 rok. Ale to czekaj, to ta czy ta była najstarsza? Ta była najstarsza. Ta była najstarsza, aha. Tak, a to jest nowa, która jest w remoncie w tym momencie. Nowa, która się trzyma gorzej niż stara. No tak, trochę tak. A czyje to nagrobki? Na samym środku no to jest ten pierwszy misjonarz Jean-Rémy Bessieux, francuski spirytyn, który przyjechał tutaj w 1844 roku i był odpowiedzialny za Afrykę, wikariat dwóch Gwinei, czyli aż tutaj do Konga czy Angolii, coś takiego, nie? Czyli miał bardzo duży takie terytorium. Później to się podzieliło, ale stąd się zaczął też, powiedzmy, Kościół katolicki tu w tych okolicach. Jadąc ulicami Libreville, można odnieść wrażenie, że to miasto żyje trochę wolniej niż reszta świata. Za nowoczesnymi budynkami i palmami kryje się codzienność, która momentami wydaje się cięższa, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Mimo bogactwa naturalnego kraju, w wielu miejscach czuć wyraźny kontrast między tym, co nowoczesne, a zwykłym życiem mieszkańców. I właśnie ten specyficzny, trochę melancholijny klimat najbardziej zapadł mi tutaj w pamięć. O, tak możecie zobaczyć, jak wygląda pałac prezydencki. Oczywiście jest tam bardzo duży, ale tak wygląda z tej strony. Powiem wam parę ciekawostek jeszcze.
o Gabonie. Przede wszystkim, tak jak wcześniej mówiłem, że 80% to lasy deszczowe, dokładnie to 88%. Gabon produkuje więcej tlenu niż go zużywa, jest nazywany właśnie płucami Afryki. Jest tu totalnie wszędzie poza miastem, jest już zielono. To jest niesamowite. No, używają tutaj też CFA, czyli tą samą walutę na przykład, co używałem w Gwinei Równikowej, co w Kamerunie. I pomyślcie, że zawsze jest ten sam przelicznik. Oni są po prostu dogadani, że zawsze, gdzie byście nie wymieniali, ma to kosztować 655 tych ich tam CFA za 1 euro. Właśnie, to jest ważne, bo nie dodałem, że to o 1 euro chodzi. No i ze względu na to, że tyle lasów deszczowych, taka natura piękna, no to Gabon jest głównym domem dla goryli i dla szympansów. Jest ich tutaj najwięcej. No, są niesamowite. No. W naturalnym środowisku goryle widziałem w Ugandzie, w dżungli. Piękne, no nigdy tego nie zapomnę. W różnych miejscach to są. Silverback, czyli przywódca. Cudowne po prostu przeżycie. No a nie tutaj, tylko w Kamerunie. Szympansy. Widziałem pierwszy raz w życiu. Wow. Tutaj z tyłu się czai taki maluszek. O, wystawił głowę. O. A tamte siedzą i wcinają. Niesamowite małpy. Chodzę i szukam sklepu i nie mogę znaleźć. Myślałem, że mam hotel jakoś mniej więcej w centrum. W dupie, a nie w centrum. Chyba że to jest centrum, to niezłe mają centrum. A te światła są kapitalne. O. Cały słup. No nie da się nie zauważyć. Wymówki przed policją nie będzie, że nie widziałeś, że jest czerwone. Azja, Afryka, Oceania, Ameryka, Europa. Przyjechałem nad wybrzeże. To jest taka promenadka fajna, bardzo przyjemna. Ale mieszał promenadkę. Przyjechałem, bo szukałem tutaj takiego pomnika, jak gościu rozrywa łańcuchy. Coś podobnego, jak mogliście zobaczyć parę dni temu na Placu Niepodległości w Czadzie, jak byłem. Strasznie jestem zły, że mi odpadły 2 dni, bo w ogóle miałem tutaj tak. Po pierwsze, tam do Piotrka, do brata Piotrka, pojechać tam zobaczyć do nich, jak oni tam funkcjonują, jak wygląda ta szkoła i tak dalej. No, fajnie miałem plan. Później w planach było pojechać do Parku Narodowego, który jest fenomenem na skalę światową podobno. Może po prostu tak mówię, a może naprawdę tak jest. Ponieważ jest to Park Narodowy, gdzie można na plaży spotkać, podkreślam, spotkać słonie i hipopotamy, które sobie po prostu, wiecie, no tak jakby była tutaj plaża, one sobie tutaj chodzą. I to podobno tylko w tym Parku Narodowym występuje. A ogólnie, przyznam wam szczerze, że ceny za parki narodowe tutaj chyba są jedne z największych w ogóle, jakie kiedykolwiek gdzieś w Afryce widziałem. Ponieważ jednodniowa wycieczka do parku, gdzieś tam się chyba przepływa na drugą stronę akurat, kosztowała $150 za 1 dzień. Za 2 dni, 2 noce chcieli ode mnie 450. Jakieś chore ceny, wiecie, no. Transport, pochodzicie trochę, popatrzycie, nocleg, no. To nie są ceny normalne. Dlatego każdemu zawsze będę podkreślał, jeśli chcecie zobaczyć w ogóle najpiękniejsze safari. Samolot startuje. O, wojskowy jakiś.
No, jakby chcecie zobaczyć najpiękniejsze safari i zastanawiacie się, do którego kraju Afryki jechać, zawsze będę powtarzał Namibia. Namibia jest pod tym względem najpiękniejszym krajem. W ogóle dla mnie Namibia jest najpiękniejszym krajem Afryki i zdecydowanie nie mogę się doczekać, aż tam znowu wrócę, bo bardzo chętnie tam będę wracał. Tam cały kraj to jest jeden wielki park narodowy i macie tak cudowne widoki, że no, bardzo warto pojechać. Dobra, wychodzi na to, że nie znajdę tego pomnika, tego niewolnika, który zrywa kajdany z rąk. Także wam opowiem po prostu bez niego. No sorry, no nie udało się. A byłem przekonany, że wiem, w którym on jest miejscu, jednak wiele razy o wielu rzeczach byłem przekonany i wychodziło jak zawsze. Skąd się wzięła nazwa Libreville? Stąd, że w 1849 roku Francuzi odbili statek z niewolnikami, uwolnili ludzi i właśnie tutaj ich zostawili. Oni założyli to miasto tutaj. Byli Francuzi tutaj kolonizowali. Libre znaczy wolni, ville znaczy miasto, czyli wolne miasto. To chodzi o to, że Libreville to jest miasto wolnych ludzi, uwolnionych właśnie z niewoli. Jeszcze fajną ciekawostkę dla was mam z tego, co właśnie wczoraj brat Piotrek opowiadał o tej religii Bwiti tutaj, która jest, którą zapoczątkowali Pigmeje. To jest taka ich tutaj religia narodowa. I co do tej religii Bwiti, bo to jest też ciekawe i właśnie tej rośliny, którą jedzą, po której mają halucynacje, mówią, że to jest święta roślina i Boga, a dokładnie to jest kora z korzenia, która jest naprawdę bardzo mocno halucynogenna. I oni wiedzą, że po tym jak ktoś zje dużą dawkę tego oczywiście, że trzeba przedawkować to nawet, że taka osoba umiera i rodzi się na nowo. Ci kapłani, którzy całą tą ceremonię robią, malują twarze na biało, ponieważ wierzą, że w deszcie, że duchy i tak dalej, że muszą mieć białe twarze. No i też podobno, to jest bardzo ciekawe, ta roślina jest niesamowita do leczenia różnych uzależnień i alkoholizmu. I właśnie tutaj ją hodują też, sprzedają za granicę. Na przykład na zachodzie ją stosują po to, żeby się wyleczyć z różnych uzależnień. Że ona ma takie właściwości. To jest też mega ciekawe. Szkoda, że nie udało mi się wziąć udziału w takiej ceremonii. Było to w planach, nie ukrywam. Chciałem właśnie, żeby kapucyni mnie zabrali do takiego kogoś, kto robi takie ceremonie, żebym mógł to zobaczyć. No, może bym nawet spróbował. Czemu nie w sumie? Jakoś halucynacji to ja się nie boję, także mógł, żebym spróbował nawet. No ale nie udało się. No przez to wszystko, przez jeden lot, przez wizę, moje plany się posypały. Kompletnie naprawdę Gwinea Równikowa, jakbym wiedział, że... No jakbym wiedział dużo rzeczy, to no nie powiem co, ale przez to też inaczej tam zaplanowałem wszystko. Tutaj mi się w Gabonie sypnął plan. Do Gabonu na pewno będę chciał wrócić kiedyś, no bo no nie jestem zadowolony z tego, co tutaj zobaczyłem, bo nie zobaczyłem praktycznie nic, tylko stolicę. Fajnie, że się spotkałem z chłopakami, no, to było naprawdę miłe spotkanie, spędziliśmy fajnie czas. No ale zobaczcie tylko tu stolicę, gdzie są takie piękne parki narodowe. Większość kraju to dżungle. No mam straszny niedosyt. No ale cóż, takie są podróże, nie zawsze się wszystko udaje, nie wszystko idzie po naszej myśli i no tak to jest. Jakby wszystko było za łatwe, to wtedy by nie było z tego fanu, a tak to jeden dzień w Gwinei Równikowej, cały dzień takich stresu, nerwów i tak dalej, tych emocji. No, było jak było. Ale spoko. Zaraz ruszam na lotnisko, lecę na Wyspy Świętego Tomasza. Tam już będzie czekał na mnie pan z wypożyczalni, który mi Polo załatwił samochód. Dziękuję, Polo. W ogóle Polo mi ostatnio też pomógł z tą wizą, powiedział, że idź do ambasady. Też mi on podpowiedział, ja w ogóle o tym nie pomyślałem, nie wiem dlaczego. Także dzięki mordo serdecznie, naprawdę. No i tam odbieram samochód i ruszam w trasę. A jest dużo fajnych rzeczy tam do zobaczenia. Piękna natura. Każdy, kto był, a mało ludzi tam jeździ, ale każdy, kto był, mówi, że to są tak niesamowite wyspy. Także cieszę się bardzo.
Oczywiście jeszcze na lotnisku trzeba było kupić magnesik. Kupiłem takie z mandrylem. Co prawda mandryle bardziej będę kojarzył z Kameruną, no bo w Kamerunie je widziałem, ale właśnie Gabon jest domem mandryli. Podobno występują stada, których paręset osobników jest. No podobno w Parku Narodowym Lope tutaj zobaczyli stado, które miało 1300 mandryli. Ciekawe. W tym ośrodku tam w Kamerunie pytałem się właśnie, czy trzeba się ich bać, bo one mają zęby, które mają 5-6 cm. Takie kły naprawdę mają konkretne te zębiska. No ale podobno agresywne nie są. No i koniec. Ruszam do kolejnego miejsca, czyli na Wyspy Świętego Tomasza i Książęce. I się nie mogę doczekać. Bo wiem, że tam będzie naprawdę pięknie i Was serdecznie też zapraszam na te odcinki. Pozdrawiam.